Witam. Dzisiaj Wam zaprezentuję nowe urządzenie firmy Strong. To jest model SRT41. To jest stick w technologii 4K. Jak widzicie, to jest na nowym systemie Google TV. Powoli ten system będzie zastępował Android TV. Dzięki temu nowemu systemowi będzie wszystko bardziej płynnie działało. Aplikacje mają być szybsze, ale dopiero zobaczymy, jak to będzie wyglądało w rzeczywistości. Jak widzicie po obrazku, mamy tu teraz już wgranego Netflixa, YouTube'a, Disney Plus oraz Amazon Prime. Zobaczymy z tyłu opakowania, jakie ma parametry. Jak widzicie, działa na Wi-Fi w standardzie AC, czyli obsługuje pasmo 2,4 oraz 5 GHz. Operacyjny system to jest Android 11 z Google TV. Ma wbudowanego Bluetootha już 5 kategorii, HDMI w standardzie 2.1, czyli możemy bez problemu przesyłać obraz w 4K. Jak widzimy, ma 5V na 1 A, dość niski pobór mocy, tylko 3 W. Jego wymiary też nie są duże, ma 9 cm na 28 mm oraz 15 mm. Jego waga to jest tylko 70 gram. Ma wbudowane 2 GB pamięci RAM oraz 8 GB pamięci podręcznej. Dobrze, zobaczmy, jak to urządzenie się prezentuje i zaraz zobaczymy, jak wygląda ten system Google TV. To jest akurat nowość na rynku, dopiero w tej chwili wchodzi na rynek. Będzie można go zamówić sobie na stronie Amazon. Jak widzimy, w zestawie mamy dwa paluszki, czyli dwie baterie paluszki, przejściówka do HDMI, jakby nie można było po prostu nie wsadzić w telewizor. Jest też adapter do zasilenia. My spróbujemy podłączyć bezpośrednio pod USB w telewizorze, czy żeby było jak najmniej miejsc zajmować. Sprawdzimy, czy to telewizor uda się uruchomić z naszego Stronga. Jak widzimy, to jest niedużych rozmiarów, strasznie podobne jeśli chodzi o wygląd, ale to chyba nic dziwnego, do Xiaomi. Tu jest wejście na mikro USB, żeby podłączyć zasilanie. Jeszcze w opakowaniu powinien być pilot. Jest instrukcja obsługi. Nieduży pilot. Jak widzimy, tu mamy już od razu guziki dedykowane do aplikacji. Guziki są w miarę ciche, aż się dziwiłem, ale będę tak głośno jak w niektórych teraz Android TV dekoderach. Jak widzicie, urządzenie nie jest naprawdę, jest niewielkie rozmiarów. Zaraz to podłączymy do telewizora. Zobaczymy jego pierwsze uruchomienie. Jak widzicie, udało mi się podłączyć bezpośrednio pod HDMI Stronga w telewizorze. Nie musiałem wykorzystywać tej przystawki. Tu akurat mam 3 wyjścia USB, 2 są półamperowe. Akurat te trzecie wyjście, czy wejście USB jest 1A. To jest akurat USB 3.0. Dlatego nie muszę wykorzystywać tej adaptera, który jest wbudowany, czy który był dodany do zestawu. Podłączyłem go bezpośrednio pod telewizor. Jak widzicie, to się bardzo ładnie, mało miejsca zajmuje. Nie trzeba mieć żadnego dekodera na wierzchu. Zaraz zobaczymy jego uruchomienie, jak to wygląda na ekranie. Jak widzicie, prosi o sparowanie pilota. To teraz sparujemy pilota. Udało się sparować pilota. Teraz życie będzie prosił o logowanie, pierwsze uruchomienie. Wybieramy język polski. Dobrze, wybieramy język polski. Swój region.
Możemy skonfigurować z aplikacji. Wybieramy telewizor. Podłączymy się do Wi-Fi. Jak widzicie, hasło nie jest trudne, żeby łatwiej było wpisać przy prezentacji. Czyli standardowo trzeba wpisać swój mail, żeby zarejestrować Patyka. Następnie wpisujemy hasło do konta. Po wpisaniu hasła oraz akceptacji na urządzeniu dwuetapowym musimy przejść wszystkie regulaminy. Możemy zezwalać lub nie, jak kto woli. Mamy informację, że posiada asystent Google. Zezwolimy, żeby nam ułatwiało życie. Tu możemy od razu wybrać subskrypcję. Potwierdzimy akurat, żeby było nam ułatwiało. Żeby mieć ułatwienie w wyszukiwaniu. Tu, jak widzimy, możemy skonfigurować pilota, żeby obsługiwał nam telewizor oraz tego Stronga jednym pilotem. Skonfigurujemy pilota. Musimy wybrać swój model. Mamy akurat telewizor Panasonica. W tej chwili nie pokazuje nam, nie działa nam głośność. Zobaczymy kolejny. O, teraz widzę, że dioda reaguje. To potwierdzimy. Teraz spróbujemy skonfigurować, żeby nam pilot od Patyka zobaczymy, czy nam się wyłączy telewizor. Telewizor nam się wyłączył. Zobaczymy, czy nam się teraz uruchomi. Jak widzimy, zamrugał nam. Działa poprawnie. Pilot, widzimy, że jest skonfigurowany. To jest fajna opcja. Nie widziałem tego do tej pory. Że można było jednym pilotem skonfigurować i dekoder, i telewizor. Jeśli chodzi o takie Android TV, nie mówię o takich dekoderach od telewizji kablowej, tylko mówię o Android TV. Dobrze, nam się teraz instalują aplikacje na urządzeniu i zaraz będziemy bawili się dalej tym urządzeniem. Dobrze, nam się wszystko już poinstalowało w naszego S-Stronga SRT41 na systemie Google TV. Jak widzicie, na górze mamy 4 zakładki. Jest wyszukiwanie, dom, aplikacje i biblioteka. Główna zakładka to jest nasz dom. Tu mamy wszystkie aplikacje, które już są wgrane. Oraz możemy zobaczyć wszystkie, które jeszcze nie mieszczą na pierwszej stronie. Tu jak przytrzymamy guzik duży OK, to możemy daną aplikację przesunąć na główną stronę. Dobrze, poniżej, powiedzmy, jakby mamy tą belkę z tymi aplikacjami, poniżej mamy podpowiedzi do różnych innych aplikacji, co warto obejrzeć. Tak jak tu widzimy, na przykład Sukcesja oraz inne seriale, filmy z HBO Max, YouTube Kids, film Google. Dobrze. Tu jest aplikacja, to jest taki sklep, tak jak do tej pory było w Android TV, że trzeba było wchodzić w zakładkę sklep Play. To od razu w aplikacjach mamy podpowiedzi, możemy na górze wpisać, jaką aplikację potrzebujemy. W bibliotece, jak mamy coś wypożyczonego,
to wtedy mamy tutaj dostęp do tego filmu. Wyszukiwanie to wiadomo, możemy wyszukiwać jakieś programy, żeby nam szybciej znalazło, podpowiadało z danej aplikacji. Tu na samej po prawej stronie, jak widzicie, możemy przełączyć konto, może być konto główne i możemy tak samo zrobić konto dziecka. Przy koncie dziecka sam dodajesz aplikacje, jakie mam oglądać. Jak tu dodałem akurat Netflixa oraz HBO Max, to dziecko może korzystać tylko z tych dwóch aplikacji. Jak chcesz, musisz z głównego konta dodać kolejną aplikację. Tylko jak widzicie, trzeba najpierw kod rodzica wpisać. Dobrze, wrócimy do głównego konta. Tu mamy ustawienia. W ustawieniach szybko zobaczymy, jak to wygląda. Czyli standardowo na górze mamy zmianę nazwy urządzenia. Poniżej wyświetlanie dźwięku, czyli możemy zmieniać tutaj rozdzielczość. Jeszcze niżej jest połączenie z internetem. Tak jak mówiłem, on działa w standardzie AC, czyli możemy połączyć z siecią 5 GHz oraz 2,4 GHz. Tu nie mamy wejścia Ethernet, dlatego tylko może być połączone po Wi-Fi. Konto i logowanie, czyli tu możemy tutaj przełączać lub dodawać kolejne konta. Prywatność, tu mamy lokalizację, użytkowanie diagnostyka. Te wszystkie rzeczy są standardowo w Androidzie. W aplikacjach tu możemy zobaczyć, które były niedawno używane. Możemy usuwać aplikacje, uprawnienia aplikacji, zmieniać system. Możemy, jak widzimy, zaktualizować, zresetować urządzenie, sprawdzić, czy ma aktualne zabezpieczenia. Tu jak widzicie jest wersja Android TV 11, a to jest po prostu powoli zamienia się w Google TV. Data, godzina, język, klawiatura, pamięć. Mamy do wykorzystania niby 8 GB, ale to 3 z kawałkiem zajmuje system, resztę mamy na aplikację. Przesyłanie, dźwięk, zasilanie, czyli możemy ustawić, po ilu godzinach ma się urządzenie wyłączyć. Tu jeszcze mamy w ustawieniach pilot. Jak wiem, pilot jest na Bluetootha. Tu jest o tyle fajnie też, że ten pilot możemy skonfigurować, żeby robił głośniej, czyli telewizorem, nie urządzeniem. I tak samo z jednego pilota możemy wyłączyć telewizor oraz urządzenie. I tak samo możemy zmienić źródło sygnału HDMI. Dobrze, wrócimy do głównego menu. Zobaczymy po kolei, jak działają aplikacje, te najważniejsze. Powiedzmy, sprawdzimy YouTube'a, czy dobrze odtwarza sygnał 4K. Jak widzimy, obraz jest dość szczegółowy, czyli spokojnie sobie radzi z sygnałem 4K. Zobaczymy, czy szybko przewija, czy nie ma dużego buforowania. Jak widzimy, potrzebujemy około 2-3 sekund, żeby nam obraz się zbuforował. A to dlatego, że to jest po Wi-Fi, nie po kablu. Jak widzimy, jakość jest 4K. Zobaczymy jeszcze jakąś inną audycję. Może być ten ptaszek. Jak widzicie, jest 3084 na 2100, czyli obraz jest 4K. Dobrze, zobaczmy teraz kolejną aplikację. Tu możemy skorzystać z guzików na pilocie, przełączymy się na Netflixa automatycznie.
Dobra, zobaczymy sobie zaraz jakiś, wyszukamy film 4K, tam chyba powinien być jakiś przyrodniczy. Jak widzicie też Netflix szybko wczytuje, zobaczymy jak działa przewijanie. Czy też trzeba chwilkę poczekać jak na YouTubie, czy będzie tam szybciej przewijał. Jak widzicie też dość ładnie przewija. Nie ma żadnych spowolnień, wszystko widzicie szczegółowy obraz. Nie wiem czy to będzie dobrze widać na YouTubie, ale jak możecie mi uwierzyć na słowo. Dobra, zobaczymy. Tu jeszcze jest dostęp do Disney Plus. Niestety nie mam wykupionej subskrypcji, to nie pokażę wam jak działa, tylko zobaczymy, że się uruchamia nam Disney. Tu niestety trzeba się zarejestrować, żeby zalogować. Tak samo do Amazon Prime. Tu mamy te guziki dedykowane na pilocie. Jak widzicie, to akurat aplikacja się wczytuje. Niestety nie pokażę wam jak filmy działają. Mogę jeszcze zobaczyć jak działa HBO Max. Dobrze, uruchomił się nam HBO Max. Zaraz znajdziemy jakiś film w 4K, żeby sprawdzić jak się wczytuje. Jak widać się wczytuje szybko. Przewinę go kawałek, zobaczymy jak się buforowanie wygląda. Widzicie, nie ma żadnego buforowania, po prostu przewijam, od razu obraz leci. Jeszcze sprawdzimy może na aplikacji telewizyjnej. Mam tutaj wgranego Play New. Zobaczmy komedię. Tak widzicie, trzeba chwilkę poczekać, ale to już jest raczej wina aplikacji. Nie urządzenia. Ale jak widzicie, wszystko się ładnie, kanały zmieniają, tylko trzeba poczekać 2-3 sekundy, aż sobie zbuforuje. Dobrze, powiedzcie, co sądzicie o tym nowym wyglądzie, co powoli będzie przechodziło się z Android TV na Google TV. Jedno i drugie system działa na zwykłym Androidzie, tylko to są inne nakładki. Powoli Google TV ma zastępować nasze stare Android TV. Te wszystkie Google TV ma być na tych wyższych Androidach od 11 wzwyż. Czyli powoli będzie po prostu system Android TV będzie zastępowany. Jak widzicie, tu jest mniej kafelkowo w porównaniu do starszego systemu, czy starszej powiedzmy nakładki na system. Piszcie w komentarzach, co sądzicie o tym nowym wyglądzie. Tu bardziej ma być polegać na poleceniach z danych aplikacji niż na tych kafelkach, jak było w wcześniejszym systemie. Jak dla mnie ten Strong SRT41 mi się akurat wydaje w miarę stabilnym. Zobaczymy po dłuższym użytkowaniu, to jakby sobie jeszcze zrobię długi filmik po powiedzmy 2 tygodniach, jak będę go użytkował, czy się aplikacje zawieszają. Tu jest o tyle fajnie, że tu możemy zrobić osobne konto dla dziecka, osobne dla nas. Piszcie komentarze, dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, trzymajcie się.